Hej, tu Sysia, pogadamy sobie dzisiaj o makijażach z gali rozdania nagród Grammy. Oj, działo się, mamy do pogadania, zapraszam do oglądania. Ale zacznijmy sobie na spokojnie. Ayra Starr i w sumie jeden z niewielu makijaży, które jakoś tak mocniej się wyróżniały, były takie bardziej charakterystyczne, ponieważ mamy tutaj, no w zasadzie coś, co możemy nazwać cut crease. Mamy cieniowanie w brązie i taką wyraźnie odciętą w wewnętrznej części powieki biel. Mi się wydaje, że tutaj jest jakaś biała baza, biała farbka, coś, co po prostu to odcięło i na to chyba nałożony jest jeszcze jakiś błyszczący pyłek, bądź coś w tym stylu, jakiś brokacik. No i powiem Wam, że ładnie to wygląda, ładnie się to tak wybija na pięknej, ciemnej skórze, pasuje do kreacji, która była też taka jasno-błękitna, więc no, moim zdaniem wygląda to spoko. Ogólnie makijaż do lekkich nie należy, ale no wiecie, to jest taka inwencja artysty, troszeczkę te makijaże są troszkę bardziej sceniczne jednak, niż tylko podkreślające subtelnie urodę. Widzimy też bardzo ładny makijaż ust w stylu gradientu, takiego mocniejszego i zwróćcie na to uwagę, że te gradienty, takie ciemnobrązowe, będą się pojawiały na tej gali bardzo, bardzo często. Kolejny gradient, Bella Harris. Tutaj mamy trochę cieplejszy odcień, ale też wyraźnie ciemniejsza konturówka i jaśniejszy środek. Makijaż jest bardzo ładny, chociaż cera wydaje mi się trochę cięższa, i tak mówię cięższa w porównaniu na przykład do Złotych Globów. Tam zazwyczaj te cery są takie jakby prawie nie były niczym pokryte. No tutaj jednak na tym evencie te cery są troszeczkę mocniej pokryte. Takie klasyczne cieniowanie, moim zdaniem makijaż spoko. Dosyć mocny jest ten kontrast na twarzy. Widać, że to konturowanie jest dosyć wyraziste i te kontrasty między jasnym a ciemnym są wyraziste, ale uważam, że jeszcze jest to w normie takiej akceptowalnej. To jeszcze nie jest J.Lo. Billie Eilish postawiła na swój styl bardzo minimalistyczny makijaż. Nawet nie za bardzo jest co omawiać. Mamy subtelny błyszczyk, też jakąś lekką konturówkę, wytuszowane rzęsy, wiecie, jakoś lekko wyrównana cera, ale to miał być, zresztą tak jak widać po stylizacji, taki college'owy styl trochę, więc mamy takie kwadratowe okulary, koszula, krawat, taka bluza, baseballówka, więc no mi się stylówka podoba, jeżeli chodzi o makijaż. Dla mnie jak najbardziej spoko, tutaj nie mam za bardzo co omawiać. Wygląda to ogólnie spoko. Jeden z ciekawszych looków i trochę bardziej kontrowersyjnych to makijaż i stylizacja Doja Cat i uważam, że to, co widzę tutaj, dla mnie jest petarda. Podoba mi się połączenie tego ciemnego odrostu z blond loczkami, takimi króciutkimi włosami, tymi kwadratowymi okularami, które tak po prostu totalnie przełamały tą stylizację. Też może wiecie, mówię o stylizacji, aczkolwiek nie jestem stylistką, więc nie znam się, ale po prostu mówię o moich takich odczuciach, że tutaj mamy z jednej strony, wiecie, wielką galę, mamy suknię, mamy biżuterię i tutaj nagle takie kwadratowe okulary, trochę niemodne, jeśli wiecie o co mi chodzi, które totalnie zmieniły klimat i odbiór całej tej stylizacji. Jeżeli chodzi o makijaż, to co nam się tutaj najbardziej rzuca w oczy, to oczywiście klasyczne czerwone usta, wyraźnie obrysowane poza kontur, bardzo cieniutkie brwi, takie mocniej zaznaczone tutaj do góry, bardzo, bardzo cieniutkie, również cieniutka czarna kreska, więc mamy takie fajne połączenie takich ostrych, cienkich linii, no i tatuaż na czole. Żeby nikt nie zapomniał i nikt się nie pomylił przypadkiem, kto był twórcą kreacji, mamy dokładnie wypisane na czole, po prostu. Tylko Doja Cat jest zdolna do czegoś takiego. W ogóle jak ja siedzę, czemu ja się nie wyprostuję? Komu? Co mi nie mówicie, że wyglądam jak Gollum? Nie miałam nie mówić o makijażu Dua Lipa, bo ona zawsze wygląda pięknie, ale chciałabym zwrócić uwagę tylko na dwa elementy. Zwróćcie uwagę na makijaż oka, który jest takim bardzo jakby klasycznym, takim zachowawczym makijażem oka, subtelnie przydymionym, ale bardzo fajnie wybija się tutaj w wewnętrznym kąciku taki jaśniutko-fioletowy błysk. I uważam, że wygląda on tak fajnie, bo to nie jest coś, co od razu zobaczymy na pierwszy rzut oka. Z daleka widzimy, że jakoś tak fajnie się komponują te wszystkie kolory, tutaj kreacja, włosy, makijaż, ale nie do końca widzimy, co się dzieje. A jak się przyjrzymy, to właśnie widzimy ten wewnętrzny kącik subtelniutko-fioletowy, taki liliowy i uważam, że bardzo fajnie podkreśliło i wzbogaciło ten makijaż, mimo że
Nie jest to jakiś mocny, charakterystyczny akcent. Druga rzecz, na którą chciałabym, abyśmy zwrócili uwagę, to cera, gdzie widoczne są pory, gdzie właśnie widoczne jest subtelne takie rozświetlenie cery, nie jest zabejkowana i spłaszczona maksymalnie pudrem, więc to nie jest tak, że na takiej gali, na takim wydarzeniu, to jakiś mam włos, przepraszam Was, że na takim wydarzeniu musi pojawić się po prostu totalna szpachla i baking, bo uważam, że Dua Lipa wygląda obłędnie i wciąż w tej swojej urodzie pozostała sobą. Bardzo mi się to podoba. I chociaż stylizacja i makijaż Ellie Goulding totalnie do mnie nie przemawia, to bardzo mocno rzuca się w oczy przy tym makijażu jej kolor oczu. One są tak brązowe, że zastanawiałam się, czy ma ona jakieś soczewki, czy to jest jej naturalny kolor oczu, bo taki intensywny brąz, taki orzechowy, to jest aż po prostu niewiarygodne, więc bardzo ładnie ta szaro-niebieskość podkreśliła ten kolor oczu, natomiast uważam, że makijaż wygląda jakoś tak, nie wiem, nieświeżo. Cera generalnie jest okej, no widać właśnie pory, że nie jest taka przesadnie jakaś taka umalowana, nie podkreślone są zmarszczki i tak dalej, ale jakoś te kolory mi tutaj nie grają i ten kolor na oczach z kolorem ust, z kolorem policzków, z kolorem cery, nie gra mi to za bardzo i jakoś tak te oko wygląda ciężko. Wydaje mi się, że rzęsy też tutaj trochę popsuły efekt, bo mamy efekt takich przedłużanych rzęs tam 1:1 czy tam 10:1 i często jest efekt takiego wachlarza, właśnie takiego nieładnie wpasowanego w nasz kształt oka i mam wrażenie, że te sztuczne rzęsy coś takiego robią, że z daleka nie wiem, jakoś dziwnie to wygląda. Napiszcie mi, co myślicie, może zwrócicie uwagę na jakiś szczegół, którego ja po prostu nie widzę, mi się to nie podoba. I a propos bakingu, makijaż Fantasii to jest po prostu szczyt bakingu. Zwróćcie uwagę, kiedy widać, kiedy ta cera jest przesadzona. Popatrzcie najpierw na cerę, a potem popatrzcie na szyję. Widzicie, że na szyi są widoczne, no, takie naturalna skóra po prostu. Różne jakieś takie linie, jakieś takie zagłębienia, kropeczki. No mamy na szyi też mnóstwo takiej tekstury, takiej naturalnej tekstury skóry i tutaj mocno się to jakby wyróżnia, wybija w porównaniu do cery, w porównaniu do twarzy. Na twarzy jest kompletnie płasko, jakby nie było ani krzty tekstury. Widać ewidentnie, że był tutaj baking, bo aż prawdopodobnie od flesza jakiegoś z aparatu fotograficznego, aż tak delikatnie widać, w którym miejscu był ten baking, że jest tu jakaś taka subtelna nierówność, właśnie prawdopodobnie przez to, że światło nie zostało odbite w tym miejscu i wyróżniło się to miejsce. I podobnie jest pod oczami, jest totalnie płasko w tej strefie i tutaj na brodzie, gdzie nos wyraźnie się błyszczy i mamy tutaj jakieś tam pozostałości, może jakiegoś konturowania na mokro, więc no ta cera wygląda bardzo, bardzo ciężko, w szczególności w porównaniu do szyi i dekoltu. Wręcz z daleka jak patrzę, to mam wrażenie, jakby tutaj był jakiś Photoshop na twarzy, a tutaj było naturalnie. Albo jakby ktoś po prostu dokleił tą twarz do szyi. To nie jest efekt, który ja lubię, chociaż wiecie, tutaj ta fryzura i tak dalej bardzo mi się podoba. Nawet to ciężkie oko, no wiecie, jest to makijaż sceniczny i mimo tych super ciężkich rzęs i super mocnego cieniowania ma coś w sobie, ale ta cera dla mnie nie do przejścia. A czy ciężki makijaż oka musi iść w parze z ciężką cerą? Nie. I idealnym przykładem tego jest Heidi Klum, która ma bardzo, bardzo mocny i ciemny makijaż oka i myślę, że jest to dla niej charakterystyczne, bo zazwyczaj pokazuje się na różnego rodzaju galach właśnie w mocnym makijażu oka, w mocnym smokey eye, z mocnymi rzęsami, z podkreśloną na ciemno linią wodną i jest ten make-up zawsze taki bardzo, bardzo intensywny. Natomiast tutaj mamy fajną równowagę zachowaną. Chociażby brwi, które nie są idealnie wyrysowane, nie są idealnie wypełnione. One są takie troszeczkę jakby tam ktoś tylko je ledwo uczesał i one by tak zostały naturalnie. Kolejna sprawa to cera, która naturalnie odbija światło, w której widać z bliska delikatnie pory skóry, więc widzimy, że tego pudru tutaj nie zostało nawalone, nie jest przesadzone, nie ma przesadnego konturowania, nie ma przesadnego różu kolor na ustach również jest taki, wiecie, zbalansowany. Jest konturoweczka, jakiś błyszczyczek, wszystko się zgadza moim zdaniem. I mimo, że makijaż oka jest naprawdę mocny, po prostu pierwsze, co się rzuca w oczy, to po prostu te oczy, to uważam, że to wygląda fajnie, bo obroniło się
zmniejszeniem kontrastów i akcentów na pozostałych elementach twarzy, więc jak dla mnie jest okejeczka. Jak przeglądałam sobie zdjęcia, to wiecie, ja nie patrzę na nazwiska, tylko patrzę na twarze, analizuję makijaże i zobaczyłam tą kobietę. I nagle czytam w opisie, że jest to Kelly Osbourne. To jest Kelly Osbourne. Ja nie wiem, co stało się z jej twarzą, ale kompletnie nie przypomina mi Kelly Osbourne, jaką znałam. No oczywiście kojarzymy Kelly Osbourne o znacznie większej wadze kiedyś, więc oczywiście ten wygląd mógł się zmienić, ale nawet jak schudła po jakimś tam czasie, to no to jest zupełnie inny człowiek. To jest masakra. Nawet nie umiem wam powiedzieć nic o makijażu, nie potrafię się skoncentrować, bo straszne jest to, jaką presję mają gwiazdy Hollywood, żeby wyglądać wedle jakichś kanonów. Do tego stopnia, że nie poznaję po prostu tej osoby. Nie wiem kto to jest. Niesamowite. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście zobaczyć makijaż sprzed 15 lat, którego absolutnie już nie powinno się wykonywać, ponieważ trendy się zmieniły, tendencje się zmieniły, sposób podkreślania urodzin, mindset też nasz się zmienił i chcielibyście zobaczyć, jak nie robić makijażu, to zapraszam was do przejrzenia sobie makijażu Lady London. To jest zbiór wszystkich elementów makijażu, których nie powinniśmy już robić. W sensie nie, że zabraniam, tylko w sensie, że tak się trendy, tendencje, mindset nasz zmienił, że już makijaż robimy w inny sposób. I to są rzeczy, które już nam się nie podobają. Czyli po pierwsze, połączenie czarnego oka i bardzo ciemny ust, takich wampich. Po drugie, konturowanie widoczne na kilometr. Po trzecie, rzęsy, które wyglądają jak... Czekajcie, ktoś napisał mi, że jak gąsienice? A myślałam, że łapka na muchy to jest wspaniałe określenie, ale gąsienice też są wspaniałe. No właśnie, rzęsy, które wychodzą aż poza cieniowanie oka, no. Jeżeli chcemy czarne smoky eyes, spoko, ale to nie powinno wyglądać tak. I oprócz tego, że jest takie czarno-czarne, że jest po prostu totalnie płaskie przez to, to jeszcze ta górna część oka jest bardzo mocno pokryta, a na dole mamy tylko czarną kreskę na linii wodnej, co z tymi rzęsami stworzyło takie obciążenie tutaj u góry. No i oczywiście baking, więc mamy komplet rzeczy, których już w 2024 roku nie robimy. Nie robimy, jeżeli chcemy wyglądać dobrze i na czasie oczywiście, no bo jak chcielibyśmy pójść na imprezę lata 2000, jakby mamy idealną charakteryzację, idealne przebranie, ale wydaje mi się, że to nie było przebranie. I tu jest problem. Chciałabym pogadać o makijażu Lany Del Rey, ale niestety nic nie widzę. Ładne ombre na ustach. Makijaż Laverne Cox to jest też jeden z tych makijaży, do których nie do końca wiem, czy mi się podoba, czy nie. Bo z jednej strony mamy bardzo ładne usta, czerwone, pod kolor kreacji, więc jest to taki, wiecie, trochę powtarzalny motyw, chociażby Kylie Minogue też miała taki motyw, czerwone kreacja, czerwone usta, więc mamy takie mocno błyszczące i wręcz lekko brokatowe usta. Ładnie to wygląda, natomiast coś mi tutaj nie gra trochę z tą cerą, coś mi trochę nie gra z tym okiem, ładna brew. Fajnie, że nie jest za mocna, jest w kolorze włosów, a włosy są takim ciemnym, ciepłym blondem, więc fajnie to pasuje. Ale na tej cerze jakoś tak tutaj wygląda jakoś tak za biało, za chłodno, bo tutaj mamy, wiecie, ciepłą karnację, ciepły kolor czerwieni na ustach i na ubiorze, ciepły kolor włosów, a tutaj mam wrażenie, jakby było tak wręcz niebieskawo, tak naprawdę chłodno. No i przez to, że tu jest tak bardzo jasno, to od razu rzuca się ten róż, który jest taki sztuczny, tak sztucznie wygląda ten róż. Chociaż kolorystycznie dobrany jest, uważam, fantastycznie pod te czerwone usta, bo to też jest sztuka dobrać dobrze róż pod kolor czerwonych ust, żeby wyglądał dobrze, a nie jak, wiecie, matrioszka. Tak tutaj przez te bardzo mocne rozjaśnienie i aż zbyt chłodne, może wiecie, przez jakiś puder czy coś, no widzimy ten po prostu róż taki przesadny. Dziwnie to wygląda trochę, jak dla mnie. Tak z daleka może jak się patrzy, to całkiem ok, bo to konturowanie nie jest przesadzone, bo widzimy te kolory, które są na twarzy, ciemniejsze i jaśniejsze, one się jakby nam przekładają na kolory na dekolcie i ramionach, czyli takie naturalne cienie. Więc tutaj jakby jest ok, ale tak z bliska mam wrażenie, jakby to było jednak
jednak za jasno. Jednak ta tendencja gdzieś do rozjaśnienia przesadnego tej okolicy pod okiem została. No i to oko, które miało zostać tak chociaż w sumie to nie jest takie złe, bo ono miało ewidentnie zostać takie powiększone mocno. Więc mamy tą linię wodną rozjaśnioną i wręcz rozjaśnioną aż tak, że wychodzi prawie, że poza ten zewnętrzny kącik, tak żeby właśnie mieć efekt tej takiej laleczki trochę na oczach. No i widzimy właśnie, że pod tą białą linią mamy to cieniowanie takie pod okiem, niezbyt mocno roztarte właśnie, żeby mieć ten taki laleczkowaty efekt. Ale jak właśnie z jednej strony wygląda to w porządku, w sensie estetycznym, technicznym, wizualnym ok, ale nie wiem, czy do tej całej kreacji ma to jakiś sens, bo to jest już takie jakby wręcz szło w taką lekką charakteryzację na lalkę, ale nie widzę tutaj sensu w tym, co się dzieje na kreacji, bo to jest bardzo takie nowoczesne i tak dalej. Jakaś takie, nie wiem, nie widzę jakiejś takiej spójności w tym wszystkim. Nie wiem co myśleć, naprawdę. Ogromną furorę zrobiła stylizacja Miley Cyrus i jej fryzura taka bardzo, bardzo podniesiona. Teraz jest modna taka estetyka, tak zwana mob wife. Nie wiem jak dokładnie to przełożyć na język polski, ale chodzi o taką estetykę właśnie takich bogatych jakby kobiet, które noszą panterkę, futra, właśnie takie mocno, wiecie, natapirowane włosy i tak dalej, więc ta fryzura nam troszeczkę idzie właśnie w tym kierunku tej estetyki mob wife. Makijaż w wykonaniu Pat McGrath, bardzo ładny, taki zachowawczy, idealnie podkreślający urodę. Mamy delikatnie wyciągniętą cienką kreseczkę, naturalną cerę, wyczesane brewki, beżyk na ustach, więc nic co by zbyt mocno, zbyt krzykliwie się tutaj wyróżniało. Uważam, że wygląda to naprawdę fantastycznie, aczkolwiek ja twarzy Miley Cyrus też przestaję poznawać przez to, że ona sobie wycięła buccal fat removal, wycięła sobie po prostu ten tłuszcz z policzków tutaj i ma takie zapadnięcie i po prostu wygląda dużo, nie chciałabym powiedzieć starzej, ale dużo dojrzalej. Niemniej uważam, że jakby całokształt wygląda bardzo ładnie z tą fryzurą. Tutaj to się wszystko fantastycznie komponuje, nie ma przesady w żadną stronę, jest jak najbardziej spoczko, cera wygląda naturalnie, jest okejka. Bardzo ciekawe połączenie kolorystyczne zauważyłam u Phoebe Bridgers. Połączenie kolorystyczne, ciężko może tak powiedzieć, bo tutaj w makijażu prawie nic nie ma, ale chodzi mi o połączenie kolorów włosów, stylizacji i ust. Bo włosy mamy takie wyraźnie platynowo-srebrzyste, bardzo ochłodzone. Mamy białą stylizację, białą marynarkę, białą koszulę, to jakaś tam kwiatulinka. No i właśnie na oczach też widzę odrobinę czegoś srebrzystego tutaj na powiece, więc może to była jakaś cieniutka, delikatna kreseczka jakimś metalicznym eyelinerem, może jakiś po prostu delikatnie błyszczący, lekko srebrzysty cień, subtelnie wytuszowane rzęsy. No i właśnie te usta. Te usta w mega nietypowym kolorze, jak na taką stylizację, przez co no po prostu mi już się wiecie, oczy zaświeciły, ja już po prostu jestem zakochana, bo usta mają taki kolor, taka sepia, taki vintage'owy brąz, właśnie kojarzący mi się ze starymi fotografiami, które były w sepii, w takich właśnie brązach, na tle tej chłodności, na tle tej takiej porcelanowej cery, gdzie nie ma tego konturowania, tego różu i tak dalej, z estetycznym makijażem minimalistycznym oka, pięknie wyczesanymi brwiami, no te usta wyglądają mega zjawiskowo. Moim zdaniem, no to połączenie jest absolutnie intrygujące, ciekawe, mi się to podoba, makijaż jest delikatny, ale właśnie te usta, no zrobiły robotę, jaram się, mega mi się podoba i w ogóle bardzo bym chciała to, co ona ma na ustach, to bym chciała na swoich. Napiszcie mi, co wy myślicie o tych makijażach, który wam się najbardziej podobał, który wam się nie podobał. No i powiem wam, że dużo było jakichś takich średnich tych makijaży, ale wiecie co, zauważyłam, że przy tych rozdaniach nagród muzycznych często te gwiazdy jednak mają mocniejsze makijaże niż gwiazdy filmowe i chociaż tutaj nie ma takich bardzo mocnych, w sensie jakichś artystycznych, kolorowych, no to jednak te bakingi i te szpachle to są cały czas po prostu na czasie. Ale było też trochę ładnych makijaży, także czekam na wasz feedback, napiszcie mi, co myślicie o tych gwiazdach i o tych makijażach i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!